Kolejny wieczór, kolejny dzień i kolejne rzeczy, które mi się przyśniły, czyli wczoraj wracając pomyślałem sobie, że właśnie nie ma sensu upychania wszystkiego tutaj pod owiewkę, zwłaszcza, że schematy elektryczne, ale to później, nie na tym etapie jeszcze, zwłaszcza dlatego, że to wszystko, co ja bym chciał tutaj umieścić, tutaj kostki połączeniowe, to mi się to nie chce mi się to ładnie schować. I o ile jeszcze upchnąłbym minimalistycznie gdzieś tutaj na wcisk, dorobił mocowania jakieś blaszki, żeby to wszystko ścisnąć, to się da. To się da minimalistycznie upchnąć i zrobić minimalistyczne połączenia, tak żeby nie zostawiać nadmiaru tych przewodów. Natomiast nie podoba mi się idea tego typu, że wszystkie kostki połączenia, żeby tutaj próbować schować, bo naprawdę tu wszystko widać, tak, w tej przestrzeni to wszystko widać, więc to by musiało być schowane powyżej tego mocowania, a tutaj już mamy pstryczki, lampę, tutaj powyżej już też nie ma miejsca i wyzwaniem będzie zmiana pomysłu, jak to zrobić, czyli pomyślałem, że trzeba podejrzeć, spróbować ukryć tą całą instalację tak jak w Nakedach, czyli gdzieś szukać miejsca pod zbiornikiem logicznego. Nie chciałbym obok akumulatora tego upychać, ale gdzieś właśnie pod zbiornikiem i wtedy tylko puścić wiązkę, nową wiązkę dorobioną przewodów bezpośrednio tam, połączyć te wszystkie przekaźniki gdzieś tutaj, myślę, pod zbiornikiem, o ile znajdę takie miejsce. I też zastanawiam się, ważny element, który mi się przyśnił już dawno temu, stacyjka. Jedyne, co mam z tą stacyjką związanego w tej chwili, to zapłon i boczek, bo klucz już do korka jest zupełnie zmieniony. Chciałbym się zrobić taki bypass pomiędzy tym immobilizerem HIS, żeby móc w razie potrzeby uruchomić motocykl na krótko, gdy zgubię kluczyk, coś w tym rodzaju i to bierze dużo miejsca i o to wszystko się zahacza. A najgorsze w tym wszystkim, w tej stacyjce umieszczonej na górnej półce jest to, że ona rusza się z półką, przez co, tak jak tutaj widać, te przewody muszą ciągle pracować. Jak te przewody muszą ciągle pracować, to one będą wyginane. I tu się gdzieś będą zakleszczały i muszą być dłuższe i to musi pracować. No tak było w oryginale, dlatego te przewody są długie, że to pracowało, ale prędzej czy później to się w końcu coś pourywa. No i to przestaje być fajne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby danie stacyjki tu, gdzieś na panelu, bo wtedy wszystkie przewody idą po prostu po ramię na sztywno i one wtedy nie pracują. Kierownicę skręcamy i wtedy te przewody nam nie pracują. I to jest najlepsze rozwiązanie, więc pomyślę w tym kierunku, jak to zrobić, żeby zlikwidować tą stacyjkę. Jakąś stacyjkę zamontować gdzieś, powiedzmy sobie tutaj. Jeszcze nie wiem gdzie, ale ogólnie na panelu na sztywnym miejscu, żeby tu mi nie bruździło. Więc to są kolejne takie etapy, w których trzeba pomyśleć, jak co z czym połączyć, co zrobić. Znowu porozbierać, poprzykładać, przespać się z tym problemem. Kolejna sprawa, chętnie pozbyłbym się linki z ssania tutaj z kierownicy. Muszę już widziałem wcześniej inne modele Hondy, nie wiem, Shadowki czy coś takiego, gdzie mamy bezpośrednio przy gaźniku taką wajchę do pociągania. Chyba też pójdę w tym kierunku, poszukam. Wtedy gdzieś tutaj będzie wajcha do ssania. Dzięki temu już odpadnie cała ta linka, czyli kolejny element przy kierownicy, jakby nie było. Też jest naciągnięta, jest linka przy kierownicy. Też dzisiaj nie wiem, czy to w ogóle będę w tym kierunku iść. Sprzęgło na linkę, no chodzi trochę sztywno, zwłaszcza gdy ja mam uszkodzony palec ten
i tylko jednym palcem operuję praktycznie zazwyczaj. Tak, tylko przybąkuję, że zastanawiam się, czy nie wrzucić tutaj hydraulicznego wysprzęglika po prostu. Nie mam pojęcia. To są takie luźne myśli, kiedy się rozbiera, coś się przymierza, powstają różne myśli, później jedna noc, druga noc, trzecia noc przespana i sprawdzanie, czy iść w tym kierunku, czy nie. Więc tyle na tą chwilę i zaraz ściągam zbiornik, żeby szukać miejsca na całą nową wiązkę, znaczy nową, na zmodyfikowanie wiązki elektrycznej, dołożenie tych kostek, tego co chcę, gdzieś pod zbiornikiem. Jestem tutaj za chłodnicą prawą i co tutaj mamy? Mamy coś takiego w Transalpiku 650 jak zawór PAIR system. I tak, co to jest? To jest, tak w skrócie mówiąc, to jest coś takiego, że wychodzi nam tutaj z góry wyjście, jest taki zaworek w głowicy jednokierunkowy i w drugiej, w dekielku głowicy, który pozwala na to, aby zaciągnęło powietrze przez właśnie ten zaworek, gdy się otworzy, zaciąga powietrze z filtra powietrza i te powietrze wlatuje tak razem ze spalinami do układu wydechowego i tam się dzieją cuda, czyli tam się dopala coś. Dobra, nie będę się rozwodził na ten temat, bo nie studiowałem tego tematu, ale wiem, że teoretycznie usunięcie tego nie spowoduje nic w samej pracy tego silnika. Teoretycznie, praktycznie zobaczymy i myślę, że go usunę, zaślepię tutaj, znajdę coś, żeby ładnie tutaj zaślepić i wtedy zwolni mi się tutaj ta cała przestrzeń, no odrobinka przestrzeni i myślę, że może właśnie tutaj w tej przestrzeni dorobić element jakiś mocujący na te moje przekaźniki i może tutaj spróbować tą instalację pochować elektryczną i już będzie trochę mniej gratów tak naprawdę, bo to zajmuje trochę przestrzeni. No i też tutaj widzimy te wszystkie połączenia i też nie wiem, w jakim stanie tak naprawdę są zaworki. Zaraz sprawdzę, dmuchnę w jeden, w drugi, czy zamykają, bo nigdy tego nie czyściłem. A gdy to wyeliminuję, no zobaczymy. Tu posypią się pewnie głosy ekologiczne, ale już tak, tutaj mam wydech zmieniony, to wszystko zmienione, może będzie gorzej, może będzie bez różnicy, nie wiem. Myślę, że warto spróbować. 600 tego nie ma, 650 to ma, 700 ma wtrysk i zawór chyba już elektryczny, a tu jest na podciśnienie. Więc sterowanie przez komputer zaworem elektrycznym już to inaczej troszeczkę mi się wydaje, że powinno być skonfigurowane. A tutaj silnik pracuje, jest podciśnienie, zawór się unosi i cały czas wpuszcza. Mogę się mylić, dlatego nie wypowiadam się, a staram się to zdemontować, bo i tak muszę odkręcić wentylator, obudowę, żeby to pomalować, bo tak trochę ryżo to wygląda. I tutaj ponaprawiać instalację też, zrobić bypass do przełącznika, czyli równolegle połączyć. Tutaj jest ten zabezpieczenie termiczne, czyli ten włącznik termiczny. Tutaj się spiąć z przełącznikiem, żeby móc też w razie potrzeby manualnie wyzwolić wentylator. Dobra, pora rozpiąć ten zaworek. I tak, sterowanie pod ciśnieniem. Ok, co w tym momencie dla mnie jest ważne? To zmierzyć średnicę. No, tu widać mokre. Ten zawór jest brudny w środku. Zmierzyć średnicę tych króćców, żeby orientacyjnie wiedzieć, jakiś element znaleźć, by móc to ładnie zatkać.
wykorzystując te przewody, to trzeba zatkać w 3 miejscach. Trzeba zatkać pod filtrem, żeby airboxa uszczelnić, i trzeba zatkać przy samych tutaj dekielkach głowicy, żeby nam nie zaciągało tego powietrza do spalin. Więc wymiar, jaki tu mam, to jest około 14 mm. Zgrubienie dochodzi prawie do 15, 14-15 mm. Ta średnica wewnętrzna tego tutaj jest 12. Średnica wewnętrzna tego otworku. To jest łącznik tak się nie da zmierzyć. To jest zgrubienie, to jest łącznik, czyli coś pomiędzy 14 mm. Dlaczego tak to jest, że to jest chudsze, a to jest grubsze? Nie wiem, a co się z tym połączy? Nie. Ciekawe. 12-13. Zobaczymy. Tu widać, że te przewody, gdy je skrócimy, to już to nam odpada, bo to będzie gdzieś tam zakorkowane, więc już robi nam przestrzeń naprawdę. Robi nam minimalizm. To też widzimy, idzie do głowicy. To też tam skrócimy. I tu widać, że to się jeden przy drugim po prostu ściskają, a to idzie do puszki, do airboxa, do filtra. I jeżeli to się tutaj usunie, po prostu stąd to wyleci, to już jest troszeczkę przestrzeni tutaj pod airboxem. Już można myśleć, żeby wiązkę gdzieś ewentualnie tutaj przykombinować, puścić obok chłodnicy, tu zrobić jakąś płytkę, na której będą przyczepione dodatkowe elementy i będą mocowane te wszystkie kostki elektryczne. Nie wiem, to jest zamysł na dzień dzisiejszy. Będę musiał się z tym przespać, przemyśleć, przejrzeć, czy to faktycznie jest sens coś takiego, zrobienie. No i sprawdzam dalej, co tutaj można z tym zrobić. Ok, tutaj gdzie jest lewa chłodnica, mamy nasz termostat schowany i tutaj jest ten czujnik temperatury tego typu. Teraz chciałbym zamontować tutaj czujnik temperatury do mojego licznika, więc spuszczę płyn chłodniczy i chyba wydobędę cały termostat, żeby dostać się tutaj do tego czujnika, albo po prostu wykręcę sam czujnik. Zobaczę, jak będzie łatwiej, bo mam już pewien plan. Jeszcze chwilowo nie zdradzę, o co chodzi, ale muszę się dostać do tego, więc trzeba spuścić płyn i to zdjąć. Dobra, zdecydowałem odkręcić teraz całą wieżyczkę, to wszystko z lampami schować w bezpieczne miejsce i wtedy będę mógł zdemontować stacyjkę i obejrzeć, jak to wszystko wygląda, bo tu już wstępnie jest to ustawione, chociaż to się może rozjechać, kiedy zdejmę wieżyczkę. Zobaczymy. Odkręcam, chowam w bezpieczne miejsce i demontuję te pozostałe rzeczy. Za co tu chwycić? Żeby nie nabroić. Jedna śruba. O. Całą czaszę mam zdemontowaną. Trzeba schować w bezpieczne miejsce. I właśnie tak, jak zdemontuję całą czaszę, chcę mieć całą wiązkę elektryczną, która będzie przyczepiona gdzieś tam na kostce. I wtedy demontuję wszystko i mam zdemontowane, żeby nie było za dużo tych kabli schowanych gdzieś tutaj. Kombinacje, stukanie, opukiwanie. Nie wiem, czy to puści.
kiepska sytuacja. Jak na razie nie ruszyło. Druga. Nie. Po prostu są zerwane gniazda śrub. Chociaż odkręcę teraz, żeby nie uszkodzić sam czujnik KIS. O, a ta śruba praktycznie była luźna. Nic mnie już nie dziwi w tym motocyklu. O, ta śruba była luźna. Ta też praktycznie. O, więc mamy nasz element. Tutaj też kombinowane, coś lutowane było. Mam wywaloną w ogóle blokadę kierownicy, więc nie wiem, ktoś coś kombinował kiedyś z tym motocyklem, to na pewno. Dobra. Połowa sukcesu, jedna śruba. Taka śruba, a użyłem takiej końcówki gwiazdkowej, wbitej na siłę, żeby się zaklinowało. Teraz zrobię z drugą tak samo. Nie. Ja nie chcę puścić. Puszczaj. Mówię ci, puszczaj. Nie chcę puścić. Jest mała katastrofa. Śruba się nie chce odkręcić. Ściskam opaską teraz te wszystkie kable. Będę próbował rozwiercić łepek śruby, bo nie mam żadnej alternatywy w tej chwili, co mogę z tym zrobić. Bo to nie chce ruszyć. Się po prostu dymi, pali, a śruba twarda. Nie chcę puszczać. Zmieniłem wiertło na 4. Chyba jest trochę ostre i idzie pomału. Trochę poszło. Teraz zmienię znowu na 6 czy 7. Wiertło 4 wlazło już głęboko. Teraz wystarczyłoby właśnie tą 6, żeby to pękło i puściło. Tak. Prawie. Jeszcze. Tempę wiertła, wszystko mam. Dlatego. Gdybym miał chociaż jedno ostre, to by poszło. Jak jedna śruba może zepsuć cały wieczór? Standardowo. Nie wiem, nie chcę wyjść. Nie idzie. No tyla noga i na Zeusa. Ale znowu wkładam gwiazdkę, śruba już ostukana mocno, nawiercona. Ale nie wiem, czy w ogóle coś to nam pomoże. Nie.
Nic z tego. Nic z tego. Nie wiem, czy dobry pomysł, ale bym chciał tarczką nadciąć tutaj, zrobić ślad i może płaskim śrubokrętem opłukać i próbować odkręcić. No już nie ma pomysłów. Zrobiłem taki mały ślad, żeby zahaczyć śrubokrętem czymkolwiek, żeby postukać. Chyba ruszyło. Ruszyła ta śruba. O. Voila. Tyle mordęgi, ale udało się. Znaczy ja to zrobiłem, to się nie udało. Voilà. Przyczyniłem się do tego, aby móc to odkręcić tym oto. Gdzie jest te wcięcie? Tu wcięcie. I mamy to. Jest wyciągnięta cała stacyjka. Dlaczego cała stacyjka jest taka wielka, wielgachna? Bo przede wszystkim tutaj to jest mechanizm blokady kierownicy. Ale jak widać, ktoś już albo ukradł, albo wyłamał, albo się wywrócił na siłę, bo to jest wszystko rozwalone. I tego nigdy nie było, jak kupiłem ten motocykl. Dlatego może też tutaj było coś lutowane, stacyjka. Więc to jest akurat nieciekawa część historii tego motocykla konkretnego. Ale mamy tu zwolnione. Tak, tu pilnikiem należałoby to zeszlifować, bo tu jest zadzior. I mamy już więcej miejsca. Widać tak, wyłamane. Na pewno było coś takiego. Tu jest wyłamane. To spiłowałem teraz. Tu jest blokada właśnie ta kierownicy, gdzie ten element tak, z takim trzpieniem powinien wychodzić w odpowiednim ustawieniu tej stacyjki. No, tak to wygląda. I teraz trzeba pomyśleć dalej elektrycznie, jak to wszystko pochować. Zrobiła się trochę większa przestrzeń. No i trzeba dalej myśleć. Dobra, na dzisiaj dziękuję. Będę myślał dalej. Pozdrawiam. Hej, trzymajcie się. Wniosek jest taki, że wyrzuciłem całą stacyjkę, immobilizer, kable, przewody puszczę w jedną stronę, linki w drugą. Coś tu nakombinuję i teraz tak, w miejsce, tu jest takie kółko, mocowanie, gniazdo w półce na stacyjkę. Są dwa pomysły, albo mała stacyjka z kluczykiem w to miejsce, taka mała, żeby tutaj miejsce nie zajmowała poza ten obrys po prostu i na cieniutkie przewody i tam dalej sobie pokombinuję na przekaźnik, cały zapłon. Albo będzie tutaj w płycie. Jeszcze nie wiem na dzień dzisiejszy, bo teraz będę siadał do główkowania, co zrobić z instalacją i czy faktycznie tutaj w miejscu za wentylatorem będę w stanie wszystko to pospinać, te wszystkie kostki, całą instalację, czy nie.